Chcecie wiedzieć, jak za pomocą jednego urządzenia włączonego na sumie miksu można z takiego brzmienia uzyskać takie? Tu nie ma żadnej kompresji ani ograniczania. Jest tylko mocno rozgrzany, analogowy, lampowy kawał porządnego, dwukanałowego korektora, który włączyłem w trybie mid-side, bo po prostu tak się lepiej i wygodniej pracuje. Można uzyskać też lepsze efekty niż w konfiguracji stereo. Mam wrażenie, że nie każdy będzie sobie mógł pozwolić na to cudo za 9850 zł. Ale zdecydowanie warto obejrzeć ten materiał, choćby po to, aby móc po swojemu wykorzystać niektóre z zaprezentowanych tu koncepcji pracy z dźwiękiem. Tomasz Wróblewski, 0db.pl, Twój poziom odniesienia. Co tydzień znajdziesz tutaj nowe testy, porady i prezentacje technologii produkcji muzycznej i Pro Audio. Zapraszam. Współczesne korektory barwy dźwięku mogą wszystko. Przez ostatnie 80 lat przeszły taką samą drogę jak maszynki do liczenia, od kasy na korbę do sztucznej inteligencji. Taką właśnie kasą na korbę w świecie korektorów był pultek EQP1A. Nikt wtedy jeszcze nie wiedział, jak ma funkcjonować korektor i jak powinien być zorganizowany. Studiom nagrań i nadawcom w zupełności wystarczały zwykłe filtry, czasem montowane na stałe, czasem wymienne, a niekiedy z możliwością prostej regulacji. Historię korekcji i ścieżki jej rozwoju zostawimy sobie jednak na inną okazję. Dość powiedzieć, że EQP1, a później EQP1A całkowicie różni się ideą swojej pracy od współczesnych korektorów. Jednocześnie dając trudne do uzyskania inną metodą efekty brzmieniowe. I tu odsyłam do mojego filmu na temat magicznej korekcji pulteka. Empress węgierskiej firmy Gainlab w dość swobodny sposób do niego nawiązuje, choćby przez dostępność filtrów mogących jednocześnie podbić i tłumić, całkowitą ich pasywność i użycie wzmacniacza kompensującego opartego na lampach. Istotną zaletą rozwiązań pasywnych jest praktycznie niczym nieskrępowany zapas dynamiki, absolutnie nie do uzyskania w korektorach z aktywną filtracją. O czym dokładnie mówię? Jeśli w korektorze aktywnym, w którym na przykład filtr półkowy niskich tonów może nie tylko tłumić sygnał, ale także go wzmacniać, wzmocnimy poziom tychże niskich tonów na przykład o 15 dB, bo można, to tym samym zmniejszamy nasz zapas dynamiki właśnie o te 15 dB. Ok, inaczej. Stoisz w pomieszczeniu o wysokości 3 metry. Jeśli podskoczysz pół metra w górę, bo powszechnie wiadomo, że wyżej pewnej wysokości nie podskoczysz, to raczej masz pewność, że nie stukniesz się głową w sufit. Ale jeśli staniesz na podwyższeniu 1 metra, to jakiekolwiek skakanie w górę obarczone jest ryzykiem pozyskania guza. Ta przestrzeń, którą masz do skakania, w elektronice nazywa się zapasem dynamiki. W korektorach pasywnych sprawa jest o tyle prosta, że one nigdy nie wzmacniają sygnału, wręcz przeciwnie, wyłącznie go tłumią. To, co jest na skali tych urządzeń oznaczane jako boost, to po prostu brak tłumienia. Wzmocnienie jest czynione dopiero przez wzmacniacz za korektorem, który ma stałe i odpowiednio skalibrowane dynamicznie wzmocnienie. Każdy ruch filtracją nie wynosi nas do góry, ale mniej lub bardziej obniża podłogę w naszym przykładowym pomieszczeniu. W połowie całego zakresu tej regulacji tej podłogi oznaczoną jako 0. To pierwszy, ale nie jedyny element przewagi korekcji pasywnej nad aktywną. Drugim jest praktycznie nieznaczne w porównaniu z korektorami aktywnymi przesunięcie fazowe. I to nie jest wcale tak, że to jakieś brzydkie, szkodliwe zjawisko. Znam konstruktorów, którzy uważają, że to właśnie optymalne przesunięcie fazowe pozwala uzyskać coś, co niekiedy nazywamy ładnie brzmiącą korekcją. I ponoć tak jest w korektorach pasywnych. I wreszcie rzecz trzecia.
Tego typu korektory nie są w stanie działać w sposób chirurgiczny. Nie są pędzelkiem do retuszu, ale wielkim pędzlem do malowania ścian. Nie tyle korygują i wyrównują, co nadają charakter, ogólny pejzaż brzmieniowy. Empress to dwa całkowicie niezależne korektory trzypasmowej korekcji. Niskie tony, tu uregulowane dla jednej z 6 wybranych częstotliwości, można jednocześnie podbić i stłumić, co daje specyficzne zafalowanie charakterystyki, tak typowe dla korekcji typu Pultec. Przełącznikiem Boost Shift nieznacznie zmieniamy częstotliwość filtracji w trybie podbicia względem trybu tłumienia. Posłuchajcie, jak to działa. Zacznijmy od 60 Hz, sprawdzając, czy boost znajduje się w trybie normal i zwiększamy boost. Słychać, jak korektor dodaje niskich częstotliwości. Po przełączeniu filtracji na 30 Hz pojawia się głęboki, mocno wyczuwalny w subwooferach bas. Ponieważ zazwyczaj jest on zbyt głęboki, więc trzeba go, mówiąc kolokwialnie, skontrować regulatorem cut. Posłuchajmy różnicy. Może nawet zwiększymy tłumienie. A teraz przełącznikiem Boost Shift wprowadzimy rozróżnienie pomiędzy częstotliwościami dla gałki podbicia i gałki tłumienia. Słychać, że w trybie Shift dźwięk jest trochę bardziej oczyszczony, nie jest taki mocny i przysadzisty jak w trybie normalnym. Nie kręcę w obu kanałach jednocześnie, bo lustrzana kompozycja manipulatorów sprawia, że trochę się w tym gubię. Na przykład tutaj, kręcąc w prawo, zwiększamy częstotliwość filtru wysokich tonów kanału prawego, ale już kręcenie sobowtórną gałką dla kanału lewego w tę samą stronę tę częstotliwość zmniejsza. Jednocześnie przełączniki Cut i Boost w obu kanałach działają w tę samą stronę. A nie kręcę w obu kanałach jednocześnie, bo skonfigurowałem całość tak, że lewy kanał odpowiada za składową mid, a prawy za składową side. Nieco później wyjaśnię, w jaki sposób to zrobiłem, a na razie wróćmy do korektora. Podobnie jak bas, zorganizowano regulację wysokich częstotliwości z tą różnicą, że może ona być, nazwijmy ją umownie, pasmową lub półkową. Ponadto przesunięcie częstotliwości wprowadza się dla tej części filtru, która odpowiada za tłumienie. I tu też warto posłuchać, jakie to daje efekty. Mocno podbijemy półkowo 8 kHz i jednocześnie to pasmo stłumimy. Przełączmy teraz ten filtr w tryb Shift. Regulacja środka, która tutaj dokonuje się w tak zwanym trybie półparametrycznym, to jest środek kanału lewego, a to prawego, polega na tym, że wybieramy jedną z 11 dostępnych częstotliwości, a następnie tłumimy ją lub podbijamy. Ustawimy wszystkie koguty dziobem w dół, tak aby korektor nie działał. Upewniamy się, że środki są na środku.
Jak słychać, w trybie podbicia oddziałuje on bardzo szeroko. A teraz to samo w drugą stronę. W tym trybie filtr pracuje zdecydowanie węziej niż w trybie podbicia. Gdybym chciał nieco stłumić werbel, to regulacja cut zadziała w miarę precyzyjnie. Ale już podbicie tego pasma dokonuje się znacznie szerzej. To bardzo dobra koncepcja, często stosowana w korektorach wyższej klasy. Wąskie podbicie środkowych częstotliwości jest bowiem zabiegiem typowo efektowym, a nie kreatywnym, zaś wąskie wycinanie pozwala zredukować rezonansę lub jakie niechciane kumulacje. Rzućmy okiem do środka. Mamy po dwie lampy, podwójne triody na jeden kanał. Jedna to wzmacniacz napięciowy oraz inwerter, a druga to triody wyjścia przeciwsopnego z transformatorem jako obciążeniem. Absolutna, nieśmiertelna klasyka. Przełącznikiem Tube Boost możemy zmienić głębokość ujemnego sprzężenia zwrotnego, a tym samym wzmocnienie i skład harmoniczny sygnału. Stabilizowany zasilacz z transformatorem toroidalnym, dodatkowy zasilacz podtrzymania przekaźników, dzięki któremu sygnał przechodzi z wejścia na wyjście, nawet gdy nie ma zasilania. A tu mamy ekranowane pasywne filtry oparte częściowo na elementach indukcyjnych. Wszystko w tym obszarze odbywa się na dużych impedancjach, stąd właśnie ekrany oraz kablowe połączenia współosiowe wraz ze złączami RF. Wejścia są beztransformatorowe, oparte na podwójnym buforze Bull-Brown i na 2137. Ale to koniec półprzewodników w torze sygnałowym. Od tego miejsca wszystko jest już najpierw pasywne, a potem lampowe. Wszystkie manipulatory to przełączniki, zatem mamy gwarancję powtarzalności ustawień. Ponadto otrzymujemy bezpłatny szablon do programu Session Recall, w którym możemy w sposób graficzny zapisywać ustawienia do późniejszego przywołania. Od strony elektronicznej to piękna, w 100% rasowa i bez żadnych domieszek konstrukcja, naprawdę oparta na prawdziwych lampach, bez żadnego udawania i dróg na skróty. Empress jest czystej krwi sprzętem lampowym, w którym najnowsza technika półprzewodnikowa została wykorzystana tylko tam, gdzie można uzyskać znacznie lepszy efekt, czyli w zasilaczu i na wejściu. Konfiguracja mid-side, z której będę korzystał przy prezentacji, opiera się na włączonej na sumie miksu bezpłatnej wtyczce Vox & Go MSET w trybie encode. Dzięki temu na lewy kanał kierowana jest składowa mid, czyli wspólna dla kanałów lewego i prawego, a na prawy kanał składowa side, różnicowa. I te właśnie sygnały są przetwarzane przez korektor podłączony na wyjście interfejsu audio. Po obróbce sygnał wraca do interfejsu poprzez wejścia liniowe w trybie link, aby były widziane jako dwa na jednym kanale. Jako insert w tym wejściu powinna pracować dowolna wtyczka umożliwiająca konwersję z mid-side na left-right. Ponieważ całość odbywa się w ramach systemu Universal Audio, ja do tego celu wykorzystałem Brainworks Digital V2, co jest oczywistą grubą przesadą, ponieważ używam w nim jedynie matrycowania mid-side na lewo-prawo. Dzięki tym zabiegom mogę monitorować i nagrywać sygnał po korektorze bez kombinacji z matrycowaniem kanałów, mogąc w każdej chwili wyciszyć którąś ze składowych mid-side, z których, przypomnę, pierwsza obsługiwana jest przez lewy korektor, a druga prawy. Urządzenie po całym dniu pracy jest naprawdę ciepłe, a temperatura obudowy, tam gdzie są lampy, dochodzi do 50 stopni.
Przy montażu wraku powinno mieć zatem wolną przestrzeń z góry i z dołu, przynajmniej 1U. Wzornictwo oparte na laserowym wycinaniu napisów jest dość ascetyczne i bez tak zwanych znaków szczególnych. Jednak dzięki zastosowaniu przełączników obsługa jest komfortowa, a wszystkie ustawienia powtarzalne. W razie problemów z przydźwiękiem istnieje możliwość odłączenia masy sygnałowej od uziemienia, co likwiduje potencjalną pętlę mas. Zacznijmy od włączenia materiału wyłącznie w tryb side. Prawy kanał, który jest tutaj odpowiedzialny za side, ustawimy tak, aby stłumić niskie częstotliwości poniżej, powiedzmy, 130 Hz. One nie są nam potrzebne w składowej side. Wręcz przeciwnie, czym więcej niskich tonów w składowej side, tym mniejsza punktualność w brzmieniu. Teraz oczyścimy wyższe częstotliwości w trybie półkowym, nieco mocniej tłumiąc wybrane pasmo niż je podbijając. Następnie włączymy rozsunięcie częstotliwościowe pomiędzy podbiciem a tłumieniem. Uzyskujemy w efekcie swego rodzaju uporządkowanie w zakresie najwyższych tonów. Gdy korektor jest wyłączony, to w składowej side wyraźnie słychać pewien bałagan. Z chwilą jego włączenia robi się zdecydowanie większy porządek. Teraz można aktywować tryb Tube Boost. Teraz przełączamy się na reprodukcję samego kanału MID. Dodamy stosunkowo niskiego basu, od razu go kontrując tłumieniem i wprowadzając zróżnicowanie częstotliwościowe pomiędzy podbiciem a tłumieniem. Troszkę nam tu przeszkadza wyższy środek. Podniesiemy też półkowo najwyższe tony od 16 kHz. Odważnie, bez lęku. Na pewno niczego nie przesterujemy. A teraz składowe mid i side jednocześnie. Jeden współczesny EQ P1A kosztuje dobrze ponad 20 tysięcy złotych. W tym kontekście cena dwukanałowego Gainlab Empress, czyli 9850 zł, który jest także w pełni lampowy, także ma pasywne filtry z elementami indukcyjnymi oraz transformatory wyjściowe, a do tego regulację środka, funkcję kontrolowanego nasycenia i doskonałe opcje Shift, wydaje się co najmniej interesująca. Poza tym Gainlab ma ten charakter brzmienia i możliwości jego kształtowania, jakich oczekujemy od tego typu sprzętu. Sądzę, że to znakomita opcja dla studiów masteringowych, które bardziej stawiają na efektywność niż efektowność swojego wyposażenia i tego będę się trzymał. A Wy trzymajcie się 0 dB.